Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Dzisiaj porozmawiamy o Polsce, jako podsumowanie naszego wakacyjnego pobytu. No, taka niespodzianka, nie? Rozmawiamy o Polsce. Wiecie co, to już kiedyś był taki odcinek, w którym Nuri o Polsce opowiadał o swojej pierwszej wizycie w Polsce, o tym, co go wtedy zaskoczyło. Jeżeli tego nie widzieliście, to podrzucę Wam link, bo to już było jakieś 2 lata temu, mogliście tego nie widzieć. Dawno temu. Ale teraz trochę inny film, bo znowu opowiemy Wam o tym, co nas w Polsce zaskakuje, no ale to już teraz będzie z innej perspektywy. Bo już siedzimy w Turcji trochę czasu, no to właśnie. Inaczej się patrzy, nie? Z perspektywy Turcji. Tak. Co nas w Polsce teraz zaskakuje? I jako Turcy. I jako Turcy, już tak. Bo już ma obywatelstwo. No właśnie. No dobrze. Pierwsza rzecz, która mnie zawsze niezmiennie zaskakuje, mimo że o tym wiem. Jak tylko przyjeżdżamy latem do Polski, to jestem zawsze zdziwiona, jak długo jest jasno. No to mi też zdziwiło na początku. W Turcji tak nie jest. No, o której zachodzi słońce, o której się robi ciemno. Zależy gdzie. No na wschodzie szybciej zachodzi, na zachodzie trochę później. No wiadomo. No ale tak o 21 to już jest ciemno. No, że tutaj też wschodzi prędzej chyba, dlatego. No, ale też chyba chodzi o góry, mi się wydaje. Tak. No bo zajdzie od razu chodzi. za góry słońce i już ciemno się robi od tak razu. Jest, no. A w Polsce długo zachodzi, potem jest długo jeszcze tak szarawo, nie jest całkiem ciemno, więc no, to zawsze zaskakuje. Druga rzecz, przechodzenie przez pasy. O, to nie mów. Turcy w ogóle się nie zatrzymują. No właśnie. W Turcji przejście przez pasy to są sporty ekstremalne, naprawdę. To już... Zgadzam się z tym, niestety, tak jest. W Polsce zawsze było tak, że dość łatwo było można przejść przez ulicę, ale teraz ja nawet jeszcze się nie zdecydowałam, czy mam przechodzić, a samochód już się zatrzymuje, no to już przechodzę, no skoro się zatrzyma. No bo przepisy się zmieniły teraz. No. Jak piesze przychodzą już bliżej do pasów, to już musisz się zatrzymać, bo inaczej mandat i tak wypada, nie? Tak, no w Turcji niby też są podobne przepisy, ale nikt tego nie egzekwuje i potem tak to wygląda. A co powiesz o polskich drogach? Drogi są moim zdaniem całkiem spoko. No czasem tam są kolejne, czy dziury, czy tam wyboje ale to wszędzie jest, u nas też. Tylko, że u nas kilka pasy są naraz. No, u nas normalne drogi wyglądają jak autostrady w Polsce. Dokładnie. No to trochę inaczej się prowadzi, inaczej się jedzie, nie? Tak. No ciężko w Polsce wyprzedzić, nie? Jak już coś jedzie. Tak, jak już coś jedzie przed tobą, ciężarówka, czy nie wiem, traktor, czy cokolwiek, to już ciężko. Uważać, czy coś z naprzeciwka jedzie. Ale z drugiej strony, tutaj takie szerokie są te drogi, wtedy kierowcy się czują chyba, nie wiem, bardziej swobodnie i bezpiecznie, szaleją, są wypadki. Nie wiem, który jest lepiej, czy w Polsce, czy tu. Nie wiem. Jest inaczej. Jest inaczej. I jak już jesteśmy przy drogach, przy transporcie, no to też bym chciała wspomnieć o pociągach. Mieliśmy okazję kilka razy pociągiem jechać teraz latem. Pociągi są mega, bo klimatyzowane, nowoczesne. Kiedyś było inaczej. Tak. Pamiętam jeszcze te czasy, szczególnie Regio. Tak. Tam dawno temu, ale teraz nie ma starych pociągów po prostu. Wycofali już chyba stare pociągi. Już najbardziej mnie ucieszyło to, że automatycznie się drzwi otwierają i nie trzeba na tą wajchę już otwierać. To też było fajnie. No, była przygoda, jak się drzwi nie chciało atrakcja, tak. Na stacji. Kto otworzy prędzej? No, ale teraz naprawdę... Trzeba było kopnąć i wtedy... Teraz to na plus. No teraz są super. Nic nie mogę narzekać. No dobrze, a teraz kolejna rzecz. Zawsze też jesteśmy zaskoczeni, jak wchodzimy do marketu na zakupy w Polsce. Z perspektywy Turcji, no jednak w Polsce jest dużo więcej różnych produktów do wyboru, których w Turcji nie mamy. Ale z czego to wynika? Bo Polska jest w Unii Europejskiej. Właśnie. Większość rzeczy po całej Unii tak jeździ towar, wiadomo, różne produkty taniej. W Turcji jeszcze
jeszcze czekamy, jeszcze zawsze jesteśmy troszkę o krok do tyłu. Tu też nie jest źle, ale jest tak, różnica. Coraz więcej rzeczy się pojawia, no ale jest duża różnica. I co zauważyliśmy? Pojawiło się bardzo dużo piw smakowych. Zawsze one były, ale teraz już są po prostu tak różne smaki. I bardzo dużo piw bezalkoholowych. No. I ludzie dużo kupują tego bezalkoholowego. No właśnie. Chyba kultura się zmienia trochę już. Tak, tak. Zawsze był taki stereotyp, że Polacy to piją dużo wódki, a teraz widzę po znajomych, że no jednak wybierają Polacy teraz piwko i często piwko bezalkoholowe. Ale chyba też jest wódka bezalkoholowa. No też tak, widzieliśmy. Właśnie. Ale ja nie wiem, woda jest wtedy w tej butelce, czy co? No wiesz, no. No w każdym razie to się na pewno zmieniło. Bardzo. I to na plus. To na plus. Bo uważam. bezalkoholowe chociaż piją, ale nie piją. No dobrze. I co tam mamy dalej? Ceny, skoro jesteśmy przy markecie. Ceny są wyższe. To fakt. W Polsce. W Turcji nie mówię. W Turcji już jest kosmos, ale nawet w Polsce są wyższe. Ale to normalnie jest. Bo inflacja, bo różne rzeczy. Zastanawialiśmy się, jak to nam wypadnie, no bo wiadomo, my teraz musimy, chcąc nie chcąc, przeliczać to wszystko na liry, bo przyjeżdżamy do Polski z lirami na koncie. Więc no niestety to bolało, że musieliśmy teraz wszystko mnożyć razy 4. No. Ale nawet jak pomnożyliśmy, no to w marketach te ceny wychodziły nam podobnie. I w Polsce, i w Turcji. Ale bardzo mnie zaskoczyło wyjście do restauracji. Jak jest w Polsce kosztowne, bo na przykład jak zapłaciliśmy za obiad 130 zł, jak ja to sobie przeliczyłam, ile to jest lir i pomyślałam, ile jedzenia byśmy zjedli w Turcji w restauracji za te liry, to faktycznie wyjścia do restauracji są w Polsce drogie. No ale inflacja jest wszędzie. Tak. To podsumowując, u nas wiadomo, że to już w ogóle u nas nie ma co komentować, ale w Polsce też. Myślałam, że nie, ale jednak też. Właśnie. Dobrze, i co mamy dalej? Skoro rozmawialiśmy tutaj o restauracji, o markecie, no to też o posiłkach byśmy wspomnieli. Jest różnica między Turcją a Polską, jeśli chodzi o ten rozkład dnia posiłków? No to na początku mi się wydawało dziwnie, ale teraz już się przyzwyczaiłem i jem jakbym był w Polsce i to pasuje akurat. No tutaj w Turcji ludzie jedzą, ja też całe życie tak jadłem. Śniadanie rano wiadomo, potem koło 12, 1 obiad można mówić, lunch takie i potem około 19, 20 wieczorem wielka kolacja, naprawdę bardzo dużo jedzenie. Ja się przyzwyczaiłem, że jem śniadanie, obiad i dopiero wieczorem tak lekką kolację, nie? Dokładnie. Jak w Polsce. W Turcji ten największy posiłek przypada na wieczór. W Polsce jest to jednak w środku dnia. No jednak w Turcji, nie wiem, chyba to nie jest zdrowe do końca tak się objeść na wieczór, więc my tutaj, będąc w Turcji, też w ten sposób raczej gotujemy ten główny posiłek, jak Nuri wraca z pracy, a wieczorem już tylko lekkie rzeczy jemy. No bo wieczorem Turcy najwięcej jedzą. Tak, ale bardzo właśnie dużo. Jak byliśmy jeszcze teraz parę dni w Burdur u Nuriego rodzinki, no to tam właśnie przypadała ta duża kolacja na wieczór, to odczuliśmy to, że to jest tak ciężko dla nas wieczorem. Chyba niezdrowe jest tak, bo po 20, czasem po 21 i potem weź idź spać. No, a to na kolacji się nie kończy, bo to jeszcze a owoce, a deser, a herbatę, a to i zdecydowanie nie. Jednak polska wersja tutaj bardziej nam pasuje. Tak jest. No i teraz kolejna rzecz, klimat. No klimat, zawsze tutaj było upalnie, a tam trochę oddychaliśmy każde lato, co roku. A w tym roku nie wiem, co się stało. Tak dużo było gorących dni, że bardzo, bardzo rzadko padało. Taka susza, żółta trawa wszędzie. Nie wiem, co się wydarzyło. Tak, w zeszłym roku było sporo dni chłodnych i to bardzo chłodnych, gdzie stwierdziłam, że jednak za mało ciepłych ubrań zabrałam. I w tym roku spakowałam wszystko, kurtki i takie rzeczy, a co się w ogóle nie przydało. Było bardzo gorąco, więc momentami to porównywalnie naprawdę z Turcją.
i nie odpoczęliśmy od upałów i teraz wy już macie fajnie chłodno w Polsce, a my tu wróciliśmy i nadal są Znowu upały nie do właśnie. wytrzymania, już tak bardzo chcemy, czekamy na jesień. Ale i tak mimo wszystko porównując ten tutaj nasz surowy, suchy klimat, szczególnie Werciś do Polski, to w Polsce jest bardzo zielono cały czas. I powietrze jest inaczej, tutaj bardzo sucho, tak od razu nos mi boli, oczy, wszystko. Tak, ale dziwi nas też trochę to, że jest tak dużo zieleni, a ludzie z tego nie korzystają w Polsce. No niestety i nie wiem dlaczego. Nie wiem jak to nazwać, bo bardzo mało ludzi moim zdaniem korzysta. To wszystko, bo są ścieżki, są dużo parki, zieleń wszędzie, w każdym mieście, ale ludzie jakoś, nie wiem, wolą siedzieć w domu, czy co? Chodzi nam tutaj o to, że po prostu w Turcji latem gdziekolwiek ktoś znajdzie kawałek zieleni, to od razu robi sobie piknik. Albo siedzi po prostu, tak, sobie, odpocznie. A w Polsce raczej nie widzę, żeby ktoś publicznie piknikował. Chyba chodzi o kulturę. Tutaj inna kultura jest po prostu. Kolejna jeszcze rzecz, która zaskakuje nas, porównując to do Turcji, to jest to, jak bardzo w Polsce małe miejscowości i nawet wsie są rozwinięte. No to też wynika z tego, że Polska jest w Unii Europejskiej. No wiadomo. Bo fundusze, kasę, a tutaj nic nie płynie tu. I też chyba znowu myślę, że wynika to z kultury. Tutaj ludzie wyjeżdżają do miasta, kumulują się w miastach, a w Polsce coraz więcej ludzi ucieka na wieś i do mniejszych miejscowości, więc może to też z tego wynika. Tak jest, no. Ale faktycznie, no, żeby tutaj mieć dostęp do wszystkiego łatwy, trzeba mieszkać w dużym mieście. Jak się mieszka w małej miejscowości czy na wsi, no to jest takie prawdziwe wiejskie życie, gdzie nie ma sklepu, nie ma takich rzeczy, wiecie. Więc no, to jest duża różnica. No Unia daje dużo, nie? Unia daje bardzo dużo. Polacy niech się cieszą. Tak. I jeszcze jedna sprawa. Niedzielę. A niedziela handlowa. Czy nie handlowa. Tak, nie mogliśmy się przyzwyczaić. Zapominaliśmy o tym, że trzeba zakupy zrobić w sobotę do poniedziałku. No to nie jest jakiś duży problem. No można zrobić w sobotę te zakupy, ale no trzeba o tym pamiętać. No często zapomnieliśmy i już było kłopot. No. To jest fajne, ludzie mogą sobie odpocząć, nie pracują tyle. Znowu też właśnie różne sklepy, tego typu miejsca są krócej otwarte w Polsce, tam do 18. Ja tego popieram w Polsce, że do 18 jest wszystko prawie, bo ludzie krócej pracują, tak jak mówisz, mają czas dla siebie później, nie? A w Turcji tak nie jest. Do 22, 3 do północy. To jest, nie wiem, ja się nie zgadzam z tym, to jest bardzo źle. Dla pracownika, no pracodawca wiadomo, że ma z tego plus, ma dłużej otwarte, więcej sprzedaje. I klienci też mogą sobie robić zakupy, kiedy mają ochotę, ale dla pracowników? No, w Polsce jest lepiej w tej sprawie. No. Tak. Zauważyłam ogólnie, że Polacy są bardziej otwarci jakby, bardziej rozmowni. No, to też chyba już jesteśmy starsi. Dlatego myślisz, że jako młoda osoba nie byłam chętna do rozmawiania z innymi? Tak jest. I moi rówieśnicy też? Młodzież zawsze jest tak, że nie lubi rozmawiać, woli sobie tak sama siedzieć, nie wiem, czy coś, telefon patrzeć. Teraz szczególnie tak TikToki, Twittery, Instagramy, różne rzeczy są, to wiadomo. A teraz my już mamy 30, to już tak... No, jak człowiek już trochę starszy, to wiesz, nie? Więcej rozmawia z ludźmi, nie wiem, nie wstydzi się, może jak możesz. Tak, bo jak kiedyś w Polsce jeszcze mieszkałam, to zawsze miałam taką opinię o Polakach, że są chłodni, zdystansowani, że się nie odezwą, a teraz zauważyłam, że jednak wcale nie. Zagadują ludzie, są bardzo otwarci, uśmiechnięci, przyjaźni. Tak, wcale nie, no są rozmowne. Tak. No, mogę tak mówić. To fajnie. No i właściwie to chyba tyle, co zauważyliśmy teraz latem. Polska to Polska, za dużo się nie zmieniło. No jak ja lądowałem teraz znowu w Polsce, to nie czuję się obcym kraju. Nie wiem. Trochę umiem mówić do ludzi, nie wiem. Trochę? Mieszkałem tam. Co roku jesteśmy, lecimy z Polakami, dużo spędzałem czasu i cały czas tu mam żonę, nie?
moja piękna żona. To nie będzie jakiś spektakularny film, dużego szoku nie mamy już teraz, no ale parę rzeczy powiedzieliśmy. Jeżeli Wy mieszkacie poza Polską i do Polski od czasu do czasu tylko przyjeżdżacie i coś Was szokuje, coś innego niż my tutaj powiedzieliśmy, no to oczywiście piszcie w komentarzach. A my nie będziemy już dzisiaj dalej przedłużać. Widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz. Bywajcie.